Jakie będą ceny mieszkań w 2024 roku i jaka jest perspektywa w 2025. Nadchodzi czas na gruntowną analizę polskiego rynku nieruchomości. Czy stoi przed nami podobny kryzys jak w Niemczech, czy też nasz rynek będzie się nadal rozwijał? Rozważę liczne czynniki wpływające na podaż i ceny mieszkań. W obliczu wielu niepewności, takich jak decyzje polityczne, omówię różne scenariusze. Zobaczysz wykresy i informacje o danych przygotowanych przez Narodowy Bank Polski, GUS, Eurostat, naukowe instytuty badawcze i analityków rynku nieruchomości, którzy współpracują z nami. Dostarczę wiedzy, przedstawię możliwe scenariusze, a Ty samodzielnie zdecydujesz, który wydaje się najbardziej prawdopodobny. A przy okazji obalę mity, a Ty poznasz m.in. wpływ zwiększonego zapotrzebowania na materiały budowlane i robociznę, wpływ regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego, wpływ inflacji, zarobków, planów budownictwa komunalnego oraz różnych programów pomocowych, które się rodzą w głowie obecnej koalicji rządowej. Jeżeli interesuje Cię rynek nieruchomości, to subskrybuj ten kanał i podziel się sugestiami dotyczącymi nowych tematów. Dodatkowo odwiedź stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji i szkoleń z zakresu obrotu nieruchomościami oraz nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane i wykresy, które są niedostępne z powodu ograniczeń na YouTube. I pamiętaj, że wspierający nasz kanał dostaną więcej. Dołącz do nich. Mity i fakty. Zanim rozpocznę audycję, chciałbym rozwiać kilka fałszywych informacji, które często pojawiają się w mediach i są powtarzane przez dziennikarzy piszących o rynku nieruchomości oraz przez innych ekspertów i czasami a nawet często przez polityków. Jeżeli myślisz, że rozumiesz, czym jest marża deweloperska, możesz od razu przejść do konkretnej minuty i sekundy pokazanej na ekranie, ale zalecam przemyślenie tego, ponieważ istnieje ryzyko, że opierasz się na błędnych informacjach. W mediach często słyszymy, że marża deweloperska wynosi szokujące 40%. W tych informacjach celują zwłaszcza politycy sympatyzujący z lewicą, ale też słyszymy twierdzenia przeciwne, że deweloper zarabia znacznie mniej i pracuje na swoją marżę przez 5 lat, więc jego zyskowność nie jest tak duża, jak się wydaje. Tak twierdzą oczywiście politycy o poglądach prawicowych oraz niektórzy, nazwałbym to zmanipulowani publicyści. Jaka jest prawda? Postaram się to wyjaśnić w sposób bardzo przystępny, unikając zbyt wielu technicznych szczegółów i do tego wyjaśnienia posłużę się wykresem Narodowego Banku Polskiego, na którym widzimy przykład, jak wygląda struktura cen netto metra kwadratowego na rynku pierwotnym. Te badania pochodzą z trzeciego kwartału 2022, ale one nadal są aktualne i to, co tutaj widzisz, to jest dość ważne, bo żeby zrozumieć ten rysunek, to widzisz na niebiesko koszty ziemi, powyżej koszty projektu, potem te żółte to są koszty budowy, niebieskie koszty kredytu, takie o dziwnym kolorze to koszty zarządzania, i ten najwyższy kolor to jest ta marża, którą niby dostaje deweloper, ale czy to jest prawda i czy to tak naprawdę wygląda? Od razu też powiem, że ja tutaj będę mówił o jakichś takich ogólnych trendach, a nie o każdym szczególnym przedsięwzięciu. I w całej audycji możesz napotkać przykłady, które
ja podaję, a które według Twoich doświadczeń życiowych są albo lepsze od tego, co znasz, albo gorsze od tego, co znasz. No, są też deweloperzy, którzy osiągają bardzo mierną marżę, albo nawet budują z marżą ujemną, bo po prostu źle pomyśleli o budowie. Ale spójrzmy się na ten przykład i teraz tak po kolei. Nie wiem, czy wiesz, że deweloper realizuje swoje przedsięwzięcie przez 5 lat i on ponosi wydatki w jakiejś określonej kolejności. I tak naprawdę ta budowa od wejścia na plac budowy do oddania mieszkań do użytkowania to zazwyczaj jest około 2 lat. Niestety 3 lata, mniej więcej 3 lata zajmuje mu załatwienie papierów, wpadnięcie na pomysł, załatwienie finansowania i tak dalej. Oczywiście są inwestycje, które trwają krócej lub dłużej. Ale teraz przejdźmy do tej marży, która często mylona jest również z zyskiem z pieniędzy zainwestowanych przez dewelopera. I rozpatrzmy to pod tym względem. Po pierwsze, deweloper nie musi być właścicielem ziemi, na której buduje. Często nabywa on działki od innych właścicieli lub korzysta z różnych umów z nimi zawartych i on po prostu podpisuje z nimi taką umowę, potem buduje całe swoje przedsięwzięcie, a w końcu rozlicza się z tymi ludźmi, sprzedając kolejne mieszkania, z tymi właścicielami pierwotnymi w jakiś sposób. Schematy są różne, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale po prostu to oznacza, że deweloper tak naprawdę nie musiał zaangażować wszystkich swoich pieniędzy, czy tej dużej ilości pieniędzy w kupno ziemi na samym początku. Poza tym, jak powiedziałem, realizacja przedsięwzięcia zajmuje około 5 lat z budową trwającą zazwyczaj przez ostatnie 2 lata. Planowanie, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, projektowanie i marketing to procesy, które trwają przed rozpoczęciem budowy. Sam etap budowy, on jest zazwyczaj najbardziej kosztowny, ale też trwa, jak powiedziałem, na końcu. I on jest też w jakiś sposób finansowany, czy refinansowany z wpłat klientów, którzy w danym momencie już rezerwują mieszkania. Oczywiście te umowy dotyczące rachunków powierniczych, finansowania budowy, spłat klientów są różne są ustalenia, no ale tutaj nie wchodźmy w szczegóły. Przez ten czas też oczywiście na dewelopera wpływają różne niebezpieczne czynniki, takie jak mogą zajść jakieś zmiany w przepisach budowlanych, wahania cen materiałów czy wahania robocizny, o czym będziemy również dalej mówili. Największe koszty jednak ponoszone są przez dewelopera na końcu inwestycji, czyli mówienie, że on ma marżę 40%, która jest rozłożona na 5 lat, jest trochę nieprawdą. Tak jak w ogóle nieprawdą jest stwierdzenie, że wszyscy deweloperzy mają tę marżę 40%, bo jak powiedziałem, mają znacznie niższe. Ale tak naprawdę te rozłożenie kosztów oznacza, że początkowe koszty planowania, uzyskiwania pozwoleń są znacznie niższe niż koszty ponoszone w trakcie budowy i tutaj też na kolejnych wykresach Narodowego Banku Polskiego widzicie te rozłożenie kosztów, jak ono wygląda. Widzicie też, jak wyglądają udziały w niektórych robót w kosztach budowy. No oczywiście też, jak powiedziałem, deweloper sprzedaje inwestycje w czasie budowy. Jest to troszeczkę ryzykowne, bo klienci mogą decydować się na zakup nieruchomości przed jej ukończeniem, czyli deweloper może finansować się z wpłat klientów. Ustawa deweloperska, warto poznać, ogranicza pewne możliwości dewelopera, są wprowadzone rachunki powierniczne, ale cały ten proces obecnie, w obecnym prawie jest dość, można powiedzieć, bezpieczny, ale też trzeba pamiętać, że również deweloper ponosi ryzyko, bo przecież on zawiera jakieś umowy z klientami, a nigdy nie wie, jak nagle mu wzrosną koszty. Ale podsumowując,
Marża deweloperska, o której tak chętnie mówią dziennikarze, tak chętnie mówią politycy. Jedni mówią, że jest malutka, bo się rozkłada na 5 lat, a drudzy mówią, tak, to jest bardzo potężna marża i w ogóle ograniczyć tę marżę deweloperom ustawowo. Jedne i drugie twierdzenia są troszeczkę przesadzone, dlatego że ta marża to nie jest zysk dewelopera z pieniędzy zainwestowanych. Deweloper, budując swoje osiedle, tak jak jeszcze raz można wrócić do tego wykresu pokazanego przez NBP, czyli do struktury ceny, no to on podjął jakieś koszty. Głównie ponosi koszty tej robocizny, tego zarządzania budową, finansowania, terenu, ponosi albo nie ponosi i ten zysk realizuje na końcu, co się rozkłada, ale to oznacza też, że te jego pieniądze pracują lepiej niż pokazuje to marża. Ale czy powinna marża dewelopera być ograniczona urzędowo? No ja myślę, że bardzo, bardzo mocno wątpię, ponieważ pamiętamy czasy, kiedy ustalano urzędowo ceny wszystkiego, nie tylko budowania mieszkań i te ceny zazwyczaj i te czasy przede wszystkim kończyły się tym, że była to gospodarka niedoboru. Jak być może słyszeliście, u naszych sąsiadów, czyli u Niemców, nastąpiła gwałtowna zapaść na rynku mieszkań. Ceny potężnie spadły. Co widzicie na tym wykresie, to ta taka fioletowa linia, polski rynek, indeks polskich cen to ten zielony. Dlaczego w kraju, który jest podobny do Polski w sumie geograficznie, klimatycznie, czasami nawet kulturowo, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, nagle jest taka zapaść w budownictwie i to w kraju o potężnej gospodarce, podczas gdy w Polsce można twierdzić, że nasz rynek nieruchomości, patrząc się na ceny, świętuje sukcesy. No cóż, to jest bardzo dużo powodów i pytanie jest takie, główne pytanie, czy w Polsce powtórzy się z opóźnieniem scenariusz z niemieckiego rynku nieruchomości. Dlatego też warto się zastanowić, dlaczego u nich jest ten kryzys. I kryzys budownictwa w Niemczech jest efektem kilku czynników, które prowadzą do właśnie wzrostu kosztów budowy, przy czym, że jednocześnie występuje zjawisko, gdzie popyt nie akceptuje tych kosztów, albo po prostu, inaczej mówiąc, ludzi nie stać na pokrycie tych kosztów. Dlaczego Niemcy narzekają? Narzekają z kilku powodów. Deweloperzy mówią, że na przykład przepisy związane z, nazwijmy to umownie, Zielonym Ładem, oszczędnością, polityką oszczędzania energii powodują, że koszty budowy dramatycznie wzrosły. Twierdzą też, że napotykają na ogromne bariery biurokratyczne i że mają wysokie stopy procentowe, które zresztą notabene są niższe niż w Polsce. Czy wam coś to przypomina, że w Polsce być może mamy dokładnie takie same problemy? Bo podobnie jak w Niemczech, w Polsce istnieje narzekanie na niedobór terenów budowlanych. Jeżeli jeździsz po miastach, takich jak na przykład Warszawa, no to widzisz wiele terenów, które wyglądają jak wioska w stolicy Polski. Ale czy tam są plany zagospodarowania przestrzennego? Czy tam może wejść deweloper? Dlaczego on tam nie wchodzi? Czego mu brakuje? I to są właśnie te takie główne problemy. Ponadto, podobnie jak w Niemczech, w Polsce uzyskiwanie pozwoleń na budowę jest ogromne. Sam pamiętam trudność w uzyskaniu możliwości rozpoczęcia budowy, dlatego że na środku placu stała jakaś szopa, w której mieszkał podobno nietoperz. To znaczy tego nietoperza nie było, ale według urzędniczych twierdzeń mógł tam mieszkać i trzeba było czekać z rozpoczęciem budowy. Żaden urzędnik przez pół roku nie chciał sprawdzić, czy tam faktycznie mieszka ten nietoperz.
No, mamy też do czynienia z czymś takim, że uchwalanie planów zagospodarowania miejscowego w Polsce postępuje dość powolnie. Nie wszystkie gminy mają, a jednocześnie jest nowa ustawa o planowaniu przestrzennym, czy właściwie jest nowelizacja tej ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, do której jeszcze wrócę. Krótko mówiąc, napotykamy dość podobne bariery, ale jest też powód, o którym zaraz powiem w dalszej części audycji, dlaczego polski rynek urósł, a niemiecki spadł. Dodam tylko, że ten wykres pochodzi z Eurostatu i Niemcy prognozują, że w 2024 roku u nich po niemal 20% spadku ceny mieszkań być może się ustabilizują. Omówiłem problemy po stronie podażowej mieszkań, po stronie budowy nowych mieszkań, ale jak wygląda sytuacja po stronie popytu? I jeżeli chodzi o te grupy, które kupują mieszkania, no to są po pierwsze osoby, które chcą kupić mieszkanie na własne potrzeby życiowe. I te osoby dzielą się na takie dwie podkategorie. Na tych, którzy korzystają z kredytów mieszkaniowych i na tych, których stać na to, by kupić w cudzysłowie takie mieszkanie za gotówkę. Musimy też pamiętać, że w statystykach, gdzie pokazywany jest udział tych transakcji gotówkowych, jest pewne zakłamanie, ponieważ czasami na rynku nieruchomości jest taki łańcuszek 2, 3, 4, nawet 5, a czasami więcej kolejnych transakcji, z których jedna lub dwie napędzane są kredytem. I te następne transakcje, gdzie ktoś po prostu sprzedał swoje mieszkanie, dołożył jakąś kwotę albo kupił coś mniejszego i kupił kolejną nieruchomość, liczone są jako transakcje gotówkowe, ale nie jest to do końca prawda, bo wcześniejsza transakcja była transakcją opartą o kredyt i ta właśnie transakcja, którą rozpatrujemy, doszła do skutku wyłącznie dlatego, że był kredyt. To jest jedna grupa. Druga grupa to są ludzie, którzy inwestują w mieszkania i inwestują w te mieszkania albo po to, żeby je kupić i potem wynajmować i zarabiać na tym wynajmie, chronić swoje pieniądze, albo po prostu dlatego, że chcą ulokować pieniądze, boją się ustawy o ochronie praw lokatorów i wolą tego mieszkania nie puszczać w obrót, ale go trzymają. No i jak wygląda sytuacja właśnie po tej stronie kredytowej? Po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach kredytu, bezpieczny kredyt 2%, popyt na kredyty mieszkaniowe wyraźnie wyhamował. Pozostaje on obecnie niższy niż w drugim półroczu 2023 roku, ale nadal wyższy niż w całym tym 2023 roku, a zwłaszcza na jego początku. Ale ten wzrost, jak widzicie na wykresach, nie jest przesadny. No po pierwsze spójrzcie, że to są dwa wykresy, które wam pokażę i jeden pokazuje samą liczbę kredytów, drugi kwoty kredytów. No średnia kwota kredytu mieszkaniowego wzrosła, dlatego że po prostu ceny mieszkań wzrosły dzięki kredytowi 2% i tak to się stało, więc mamy do czynienia z rekordami wszechczasów. Biuro Informacji Kredytowej raportuje o wzroście indeksu zapotrzebowania czy też zapytań wniosków o kredyt mieszkaniowy i podają, że liczba tych wniosków wyniosła w lutym 2023 roku ponad 19 000, ale w lutym 2024 już 26 000. Wzrost o ponad 40% w porównaniu do roku poprzedniego wynika głównie z faktu, że w poprzednim okresie popyt na kredyty był ograniczony z powodu wysokich stóp procentowych. I tak dodam od razu, że te stopy procentowe dzisiaj są troszeczkę niższe. Troszeczkę to jest słowo klucz.
No dobrze, ale jak wygląda na przykład popyt ze strony ludzi, którzy chcą zarabiać na tych mieszkaniach, na przykład poprzez przychody z najmu? I tutaj trzeba powiedzieć, na wykresie widzicie tylko fragment rynku osób, które zeznają to, że mają przychody z najmu, ale tak naprawdę to szacunki instytutów badawczych pokazują, że obecnie podobno ponad 1 300 000 mieszkań jest na rynku tak zwanego najmu prywatnego. Dlaczego mówię podobno i dlaczego te wszystkie moje zastrzeżenia? Ano dlatego, że po prostu to jest bardzo trudno dokładnie zbadać w związku z tym, jak wygląda polska sprawozdawczość i polskie systemy podatkowe. Ale jest to wzrost z poziomu na początku wieku, czy też w ciągu ostatnich 20 lat ponad 13-krotny podaży takich nieruchomości na wynajem. To też świadczy o tym, że po prostu ta oferta jest potężna i też widzimy, że po niektórych zawirowaniach ta oferta mieszkań na wynajem powoli się odbudowuje. Widzicie wykres też taki właśnie pokazujący, że tych mieszkań przybywa. W ogóle mieszkania na wynajem są potrzebne na rynku i musi być jakaś pula wolnych mieszkań, tak samo jak do sprzedaży, tak jak i tych do wynajem, dlatego że inaczej nie będzie po prostu możliwy obrót. Jeżeli potrzebujesz nagle wyprowadzić się z domu z jakichkolwiek powodów, bo go sprzedałeś i chcesz gdzieś mieszkać tymczasowo, a może się rozwodzisz, albo jakikolwiek inny powód, no to takie mieszkania muszą być. Zmieniasz pracę, jesteś studentem, musisz mieć zawsze wolne mieszkanie. I niestety nasz obecny rząd postanowił troszeczkę walczyć z najmami, ale zwłaszcza z tymi instytucjonalnymi, ale to już chyba będzie tematem następnej audycji. Kolejną grupą są ci, o których wspomniałem, którzy kupowali mieszkania po to, czy też kupują mieszkania po to, żeby je trzymać, mieć i chronić swoje pieniądze przed inflacją. I to było nawet dość, powiedziałbym, racjonalne zachowanie, chociaż moim zdaniem nie do końca racjonalne, ale jednak trochę było racjonalne w czasach około pandemii COVID, kiedy te stopy procentowe były zerowe, środki pomocowe, które wpływały, wiadomo było, że spowodują inflację, więc wiadomo było, że ceny mieszkań będą rosnąć, ale jednak patrząc się w ogóle na inwestowanie w nieruchomości, to wsadzenie pieniędzy w mieszkanie po to, żeby je trzymać przez ileś czasu i potem ten blok będzie się starzał, mieszkania możesz nie wykańczać, oczywiście, czyli wykończenie się nie starzeje, ale jednak ponosisz koszty utrzymania tego mieszkania, bo musisz coś płacić temu administratorowi za ogrzewanie i tak dalej, no to nie jest dobra inwestycja. Co innego na razie w systemie naszym takim podatkowym, który dziś obowiązuje, co innego to jest inwestycja w działkę, gdzie wszyscy sąsiedzi, którzy się w koło budują, pracują na wzrost wartości twojej działki, a opłaty związane z posiadaniem działki są niewielkie i to trzeba pamiętać, jeżeli inwestujesz w mieszkania. Z tego, co powiedziałem, wynika, że po stronie popytowej może nastąpić pewne zatrzymanie. Stopy procentowe wysokie, nabywcy kredytowi ubywają i nie ma też tak wielkiej motywacji do kupowania mieszkań na wynajem. Tym bardziej, że opłacalność tej inwestycji trochę spada w związku z dużą właśnie podażą mieszkań do wynajęcia, oraz też ta grupa, która kupuje mieszkania tak jak złoto, tak jak sztabki złota, również nie ma w tej chwili aż tak wielkiej motywacji do kupienia mieszkania. O ile po stronie popytowej nie widać specjalnej motywacji, przynajmniej na razie, do czego jeszcze zaraz przejdę, to po stronie podażowej również są problemy, dlatego że możemy spodziewać się nastąpienia wzrostów kosztów budowy mieszkania. I to z kilku powodów. No po pierwsze nadal się utrzymują wysokie stopy procentowe
i Narodowy Bank Polski twierdzi ustami swojego prezesa, że przynajmniej w tym roku nie bardzo możemy się spodziewać obniżek stóp procentowych, a przecież deweloperzy korzystają z kredytów bankowych, muszą ponosić wyższe koszty obsługi takich kredytów, no i to się bezpośrednio również przekłada na ceny nieruchomości dla klientów. Dodatkowo przecież mamy do czynienia, i to widzimy, z wzrostem oczekiwań co do wysokości płac i ten wzrost nie następuje tych oczekiwań tylko u nauczycieli, fryzjerów, ale także na przykład u osób, które pracują na budowach, a zwiększone oczekiwanie pracowników co do wysokości płac, które wynika m.in. z rosnącego kosztu życia, który z kolei jest spowodowany inflacją, prowadzą również do wzrostu kosztów robocizny w budownictwie. Firmy budowlane zmuszone płacić są wyższe pensje, co z kolei znów przekłada się na wzrost kosztów budowy mieszkań. Ponadto czynnikiem, który powoduje wzrost kosztów budowy, jest również wzrost wymagań co do jakości budynków z powodu decyzji politycznych o ochronie klimatu. Ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, czy ochrona klimatu jest słuszna, czy nie, ale po prostu mówimy o konsekwencjach. Polska podejmuje działania mające na celu ochronę klimatu. Jest to też spowodowane polityką Unii Europejskiej, a to wszystko skutkuje zaostrzeniem wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynku. Konieczność dostosowania się do nowych przepisów prowadzi do zwiększenia kosztów budowy, gdyż wymaga stosowania droższych materiałów, droższych technologii, no i też tworzy zapotrzebowanie na dodatkową robociznę. W dodatku mamy właśnie do czynienia z tym wzrostem zapotrzebowania na robociznę z powodu nadchodzącej dyrektywy EPBD, ale także do Polski mają napłynąć podobno duże środki z Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy ma różne cele wydawania pieniędzy, ale one również będą wiązane z tym, że trzeba zbudować jakąś infrastrukturę albo jakieś budynki, czyli kolejne zapotrzebowanie na te roboty związane z napływem potężnych pieniędzy. No i mamy też program rządowy mówiący o budowie mieszkań komunalnych. Skala proponowanego budownictwa komunalnego ma ponoć, według zapowiedzi wiceministra, wynosić około 20 000 mieszkań rocznie. Nie jest to może dużo, ale też nie jest mało. Gdy ruszą te budowy, oczywiście będzie to kolejny powód do wzrostu zapotrzebowania na materiały budowlane i znów na robociznę. A przecież takie nagłe zwiększenie podaży robocizny i podaży materiałów budowlanych po prostu nie jest możliwe. A jak zaczyna czegoś brakować, no to cena rośnie. W związku z tym można się spodziewać, że jeżeli te wszystkie czynniki wystąpią jednocześnie, w Polsce będziemy mieli do czynienia z takim wzrostem kosztów budowy mieszkań. No i teraz pozostaje podstawowe pytanie, czy za tym takim przewidzianym, z góry narzuconym i bardzo prawdopodobnym wzrostem kosztów budowy podąży możliwość popytu. Bo na przykład dlaczego ten kryzys w Niemczech powstał? Powstał ten kryzys dlatego, że u nich tak bardzo zaczęły rosnąć koszty budowy, że możliwości czy też chęci strony popytowej nie nadążają za rosnącymi kosztami. I to jest problem. W Polsce mieliśmy do czynienia z tym wzrostem cen mieszkań nie dlatego, że u nas jest lepiej, tylko dlatego, że u nas działał jakiś system pomocowy. Zanim przejdę do programów pomocowych, to chciałbym jeszcze omówić krótko wpływ inflacji i stóp procentowych na ceny mieszkań. Inflacja po prostu podnosi ceny wszystkiego. Nasz pieniądz się dewaluuje,
oczekujemy większych zarobków, chcemy więcej zarabiać, chcemy też w związku z tym, czy też możemy więcej wydawać na mieszkania. Tak wpływa inflacja i wysoka inflacja prowadzi po prostu do wzrostu cen dóbr i usług, co wpływa na wszystkie budżety domowe, na koszty prowadzenia działalności przedsiębiorcy, a ludzie się patrzą na tym, dobrze, wszystko drożeje, ale jednocześnie widzą, że to ceny rosną i jeżeli rozważamy na przykład ceny nieruchomości, to widać na wykresach, ceny nieruchomości liczone nominalnie i ceny indeksowane inflacją, to są dwa różne tak naprawdę wykresy, bo okazuje się, że w wielu latach, w ciągu wielu lat ceny nieruchomości, indeksy tych cen rosną bardzo mocno. A z tym indeksem, który jest właśnie taki denominowany poprzez inflację, to już tak różowo nie jest i są również okresy, kiedy te ceny nieruchomości mocno spadają i przez wiele lat nie mogą dojść do poprzednich poziomów i o tej takiej wartości pieniądza w czasie warto pamiętać, bo to troszeczkę fałszywie nam pokazuje ceny nieruchomości. Co znowu jest z tymi stopami procentowymi? No jest po prostu dość oczywiste. Wysokie stopy procentowe mają zawsze wpływ na koszty budowy, ale też mają wpływ na popyt i bank, który chce walczyć, bank centralny z inflacją, podnosi stopy procentowe po to właśnie, żeby zmniejszyć popyt. W czasach, kiedy stopy procentowe spadają, kredyty są tańsze, zazwyczaj rosną ceny nieruchomości. No i teraz musicie patrzeć się na to, jak Narodowy Bank Polski będzie zmieniał stopy procentowe w Polsce i będziecie wiedzieli mniej więcej, w którą stronę rynek idzie, ale, i to jest wielkie ale, musicie zwrócić uwagę na wszelkie takie polityczne sterowanie akcje na rynku mieszkaniowym, bo zdarza się, że w celu złagodzenia skutków wysokich stóp procentowych i jego wpływu na rynek nieruchomości rządy podejmują akcje typowo polityczne i to są na przykład właśnie takie preferencyjne kredyty mieszkaniowe. Takie działania mają na celu umożliwienie dostępu do taniego finansowania wyborcom danych partii i to wygląda niby pięknie, bo stymulujemy rynek, ale przecież widzimy, jaki był skutek programu Bezpieczny Kredyt 2%. Bezpieczny Kredyt 2% już w listopadzie 2022 roku, nie pomyliłem się, w 2020 roku, 2022 roku na naszym kanale określiliśmy jako kredyt tani na droższe mieszkania i to po prostu się sprawdziło. Natomiast nowy rząd proponuje jednym z rozwiązań, to jest ten osławiony kredyt 0%, który jak widzicie na wykresie niekoniecznie po pierwsze jest 0%, po drugie jak spojrzycie na te pionowe linie przerywane, które pokazują średnie ceny mieszkań w danych miejscowościach, w złożeniu, tu jest Konin i Warszawa, w złożeniu z kredytem, który według pierwotnych ustaleń, takich opublikowanych na początku stycznia 2024, miał być uzupełniany jeszcze kredytem zwykłym, no i tu jest wykres dla singli, dla par, dla większych gospodarstw domowych, no to tak naprawdę widać, że w tak dużym mieście jak Warszawa to bardzo niewiele osób, a już singli szczególnie, będzie stać na ten kredyt, a w dodatku warto też pamiętać, że rząd ustami wiceministra senatora Kukuckiego zapewnia, że będzie ten kredyt zmieniony, progi te dochodowe zostaną zmienione tak, aby był on przeznaczony dla osób, które są na pograniczu zdolności kredytowej, cokolwiek to znaczy, bo tej definicji już minister nie raczył podać i jest teraz pytanie takie. Powiedziałem, że ceny, inflacja, stopy procentowe raczej będą zniechęcały do nabywania mieszkań, ale
może ten nowy program, ten kredyt 0% okaże się tak potężnym programem, że będzie rósł popyt. Tego nie wiem, bo po prostu ja nie jestem w stanie przewidzieć, co zrobi rząd i tutaj z pewnością to wy możecie sobie tę sytuację przeanalizować. Ale na rynek nieruchomości mogą wpłynąć jeszcze dodatkowe czynniki i są nimi w uproszczeniu, można powiedzieć, biurokracja, planowany brak ziemi budowlanej oraz przepisy podatkowe. I na czym polegają te bariery biurokratyczne i ten planowany brak ziemi, skandal, o tym właśnie teraz opowiem. Bariery biurokratyczne. Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce jest długotrwały i uciążliwy dla deweloperów, dla inwestorów. To, co powinno teoretycznie trwać kilkadziesiąt dni, to w Polsce może trwać rok lub kilka miesięcy i trzeba powiedzieć, że deweloper, uczciwie rzecz biorąc, zderza się z, no nie wiem, czy niechęcią urzędników, ale raczej z taką bezwładną, ociężałą maszyną, która w ogóle nie sprzyja ludziom, którzy posiadają jakąkolwiek inicjatywę, jakikolwiek interes, żeby coś robić. Niejasne przepisy, brak jakichś jednolitych procedur. Czasami te prawo ogólnopolskie w jednych powiatach czy w jednych gminach interpretowane jest inaczej niż w drugich. No to jest po prostu gehenna naszego dewelopera, naszego inwestora. Ponadto trzeba pamiętać, że w 2023 roku weszła w życie ustawa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadziła ona takie pojęcie jak plany ogólne, które miały być pewnym uproszczeniem w stosunku do uchwalenia planów miejscowych. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo parę audycji na ten temat było, mogę wam linki na dole do tych audycji zamieścić, ale problemem jest ciągle brak rozporządzeń wykonawczych i może się okazać, że w związku z tą ustawą albo nagle w 2026 roku zabraknie ziemi budowlanej, bo nie będzie można dostać pozwolenia, bo nie będzie planu ogólnego, a nie ma planu miejscowego i nie będzie można otrzymać decyzji o warunkach zabudowy. To jest wariant numer 1, albo oczywiście nagle powiemy, nie, to była zła ustawa, my ją zmieniamy i opóźnimy wejście tych planów ogólnych o jakieś ileś lat, a te plany ogólne, tak przy okazji, to miały spowodować, że budownictwo będzie bardziej skoncentrowane, że miasta się nie będą rozlewały w nieskończoność, że będzie na przykład bliżej do szkoły, czy bliżej do jakichś takich różnych urządzeń, bez których żyć nie można w sposób normalny, tak jak to widzimy, że ma wyglądać mieszkanie w mieście. Dodam, że wcale nie zdziwiłoby mnie takie przedłużenie wejścia w życie, przesunięcie w czasie wejścia w życie tej ustawy, bo te manewry już stosowano wtedy, kiedy wchodziło planowanie przestrzenne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Stare traciły moc i miały wejść nowe. Komuś na tym zależy, żeby było niejasno. No, komu to sobie sami dopowiedzcie, ja nie będę teraz robił tej interpretacji. Natomiast dzięki temu mamy właśnie ubytek ziemi budowlanej, czyli cena tej ziemi może być większa. W dodatku w Polsce mamy ciągle zły system podatkowy. Też robiłem na ten temat parę audycji i ciągle mamy opłaty, rentę planistyczną, czy opłaty adiacenckie, które wpływają na dostępność ziemi i ceny nieruchomości. I te opłaty, renta planistyczna na przykład, to różnica między wartością nieruchomości przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, ale tę opłatę poniesiesz do 30% tej zmiany wartości nieruchomości, jeżeli sprzedasz tę swoją nieruchomość w ciągu 5 lat od chwili wejścia w życie zmiany. Czyli
ustawa mówi ci na przykład nie sprzedawaj przez 5 lat, nie rzucaj tej ziemi na rynek. Paradoksów jest więcej, tym bardziej, że w Polsce niskie są podatki związane z posiadaniem ziemi, co prowadzi i zachęca wręcz do trzymania takiej ziemi, do gromadzenia tej ziemi, bo przecież nie płacisz podatku od tego, do czego przeznaczona jest ta ziemia, tylko ewentualnie od tego, jak ją użytkujesz i możesz udowadniać, że jesteś posiadaczem działki hektarowej w centrum Warszawy, ale to jest działalność rolnicza, tam coś robisz i można tam wprawdzie wybudować wieżowiec, ale ty jesteś zwolniony od wysokiego podatku. Tak to wygląda, a problem podatku katastralnego, który też omawialiśmy wielokrotnie w naszych audycjach i też tu nie będę go rozwijał szerzej, jest po prostu bardzo mocno wykorzystywany przez polityków, przez takich różnych populistów, którzy mówią, nie, ten podatek nas doprowadzi do ruiny. To jest w ogóle zły wpływ na święte prawo własności. Z tym, że, co ciekawe, te protesty następują w momencie, kiedy w ogóle nie wiadomo, jaki ten podatek ma być. I one po prostu eliminują ten podatek z możliwości wprowadzenia ustawy. To zresztą dokładnie tak samo jak inni populiści, znowu właśnie ci związani z lewicą krzyczą, ale to jest fatalnie, bo ci deweloperzy mają bandyckie marże, co nie do końca jest prawdą i nie zawsze, czy też jakieś nagonki na ludzi, którzy są fliperami, którzy oczywiście częściowo się przyczyniają do spekulacji mieszkaniami, ale nie zawsze, bo taka grupa ludzi, którzy kupują nieruchomości, remontują i je uszlachetniają, zawsze jest potrzebna i ona istniała. Pytanie tylko, czy ta grupa musi być tak duża. Nie ma tych regulacji prawnych, bo po prostu też nie ma w Polsce poważnej dyskusji nad rozwojem naszego rynku nieruchomości, co zawsze napawało mnie niepokojem. Co zatem czeka polski rynek mieszkaniowy? Po pierwsze, musimy pamiętać, że ceny mieszkań oraz koszty ich budowy nie zawsze idą w tych samych kierunkach, ponieważ może się zdarzyć, że koszty z różnych powodów rosną ogromnie, a siła nabywcza lub zainteresowanie posiadaniem mieszkania tak bardzo spada, że niewiele osób będzie chętnych do zaspokojenia żądań deweloperów. Nie jest to niczym dziwnym, bo nawet w Polsce były lub są miejscowości, w których po prostu deweloperom nie opłaca się budować, a nie opłaca im się budować dlatego, że nie mogą przecież sprzedawać poniżej kosztów. Z przedstawionego wcześniej zestawienia wynika, że czynnikami budującymi koszty są na przykład wymagania prawne, wysokie stopy procentowe, inflacja, oczekiwania płacowe, wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane wynikający m.in. z regulacji prawnych, problemy z planowaniem przestrzennym i wadliwy system podatków oraz innych opłat związanych z posiadaniem i obrotem ziemią. Z drugiej strony widzimy, że wysokie stopy procentowe zmniejszają zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, a dodatkowo występujące w wielu miastach wysokie ceny mieszkań przy jednocześnie dużej podaży mieszkań do wynajęcia powodują mniejszą chęć do inwestowania w nowe mieszkania kupowane z myślą o ich przyszłym wynajmowaniu. To sprawia, że zainteresowanie kupnem nowych mieszkań na własne potrzeby i na kredyt oraz na cele inwestycyjne może być mniejsze niż to było wcześniej. Z trzeciej strony mamy zapowiedzi rządu dotyczące rozwoju budownictwa komunalnego. Na razie są one dość mgliste. Słyszeliśmy o 20 000 mieszkań budowanych rocznie, ale zupełnie na przykład nie wiemy, jakie będą zasady przyznawania tych mieszkań. W dodatku, realnie te mieszkania
zobaczymy na rynku dopiero za kilka lat. Z pewnością skala tego budownictwa komunalnego nie jest porażająca, ale gdzieniegdzie może wpłynąć na rynku najmu i nie jest taka, którą możemy całkowicie pominąć. Z czwartej strony słyszymy zapowiedzi programu Kredyt 0%. Niestety Ministerstwo Rozwoju i Technologii hamletyzuje na temat tego programu i przedstawia co chwilę odmienne wersje. Ja nie podejmuję się przewidzieć, co ostatecznie zostanie uchwalone i czy w ogóle ten program wejdzie w życie. Jeżeli zgodnie z ostatnimi zapowiedziami będzie on przeznaczony jedynie dla osób na skraju zdolności kredytowej, cokolwiek to znaczy, to może on nie mieć tak wielkiego wpływu na rynek mieszkań, jak miał bezpieczny kredyt 2%. No i też trzeba pamiętać, że bezpieczny kredyt 2% w dużej mierze wyczyścił stronę popytową. Wiele osób, które chciało kupić mieszkanie, skorzystało z tego programu i one po prostu już drugi raz tej czynności nie powtórzą. Trzeba też pamiętać, że założenia tego kredytu 0% są troszeczkę inne i on jest kierowany i promuje trochę inne grupy niż promował kredyt 2%. Ale jak powiedziałem, hamletyzowanie ministerstwa jest ogromne i naprawdę nie wiemy, ja nie wiem przynajmniej, do czego to prowadzi. Z piątej strony jest bardzo ważny, a wcześniej nieomówiony przeze mnie czynnik, który jest związany z demografią, ze zmieniającym się stylem życia, z mieszaniem gospodarstw domowych oraz z migracjami ludności i to tymi nie tylko z zewnątrz do Polski czy z Polski na zewnątrz, ale tymi również wewnątrz naszego kraju. Zupełnie nieprzewidywalny jest dla mnie los wojny na Ukrainie, a przecież jej rozstrzygnięcie może wiązać się z napływem lub odpływem sporej liczby ludności. Jeśli chodzi o migracje wewnętrzne, to widzimy przepływ ludności za pracą, co najczęściej, nie zawsze podkreślam, powoduje odpływ ludności z mniejszych miast do tych największych, ale i tu też to nie jest jednoznaczne, bo w dłuższym okresie prognozuje się właśnie wyprowadzkę mieszkańców z tych dużych miast do gmin znajdujących się pod tymi miastami. Póki co Polska nie jest na jakimś najatrakcyjniejszym państwem w Unii Europejskiej dla imigrantów z zewnątrz. Więc jeśli nie będzie jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, to ten czynnik napływu imigrantów do Polski raczej nie będzie specjalnie wpływał na rynek nieruchomości. Natomiast te migracje wewnętrzne z pewnością mogą spowodować spadki zapotrzebowania na mieszkania w jednych miejscowościach i napięte sytuacje braku mieszkań wręcz w tych miejscowościach, które notują największy rozwój. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, pisz swoje spostrzeżenia. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Dołącz do grupy Discord, zajrzyj koniecznie na stronę symen24.pl, gdzie możesz oglądać nasze audycje potężnie wzbogacone o wykresy, które możesz powiększać w sposób dowolny i które nie znikają tak szybko jak na ekranie filmu YouTube. Cześć, trzymajcie się!